Witajcie, drodzy widzowie i słuchacze. Dziś wyruszymy w podróż przez jedną z najmroczniejszych i najbardziej zapomnianych historii polskich ziemi. Przez setki lat kobiety, zielarki, samotnice, znachorki stawały się ofiarą lęku, zabobonu i brutalnej polityki. Oskarżane o czary, tańce z diabłami, rzucanie uroków, palone, duszone, torturowane. Ich jedyną bronią była cisza. Ale zanim stosy zapłonęły, była inna Polska, pogańska, dzika, pełna magii i duchów. I od tej właśnie Polski zaczniemy. Zanim przyszli księża z krzyżami, byli bogowie lasu. Polska, jeszcze nie Polska, żyła w świecie pełnym duchów. Mieszkańcy puszcz i borów wierzyli w Peruna, Welesa, wilczyce, szeptuchy, które znały mowę ziół i szeptały zaklęcia przy porodzie. Były częścią wspólnoty szanowane czasami z lękiem, ale nie potępiane. Gal Anonim wspominał: nie bez czarów była ta ziemia, zanim przyszła chrześcijańska wiara, ale w mocy demona wiele rzeczy czyniono. Wiedźmy były opiekunkami domostw, leczenia i ochrony. Posiadały wiedzę, a więc wiedźma, nie złowroga, lecz mądra. Ich rytuały często związane były z cyklami księżyca, ziołami, wodą i ogniem. Skakały przez płomienie w czasie kupały, śpiewały zaklęcia przy narodzinach i śmierci. Dla pogańskiej Polski były filarem życia. Z chrześcijaństwem przyszło nowe spojrzenie. Rok 966, chrzest i początek wypierania starej wiary. Kościół nie miał litości dla tych, którzy nie porzucili dawnych zwyczajów. W księdze henrykowskiej i najstarszych zapiskach klasztornych pojawiają się wzmianki o kobietach czarujących, szepczących wśród krzaków, obcujących z czartem. Papież Innocenty VIII w grudniu 1484 roku wydał bullę Summis Desiderantes, która otworzyła drogę do ogólnoeuropejskiej inkwizycji przeciw czarownicom. W Polsce jeszcze było wtedy spokojnie, ale już na przełomie XV i XVI wieku pojawiają się pierwsze procesy lokalne. W 1511 w Witebsku stracono 2 kobiety za czary. W 1544 roku w Poznaniu spalono kobietę Dorotę Gnieczkową, oskarżoną o rzucenie uroków, a potem przyszło szaleństwo. To był czas, kiedy kobieta mogła zginąć tylko dlatego, że sąsiadce usła kapusta. Święty Augustyn mówił: kobieta jest bramą szatana. Święty Tomasz z Akwinionu dodawał: kobieta to istota mniej rozumna, bardziej podatna na diabelskie wpływy. Kościół zaczął utożsamiać kobiece rytuały z herezją, a potem z czarami. Papież Innocenty VIII ogłosił bullę, dając wolną rękę inkwizytorom. 3 lata później powstała Mellus Mellificarum, młot na czarownicę, dzieło 2 dominikanów, które stało się podręcznikiem niczym elementarz w pierwszej klasie palenia kobiet. W Polsce nie działała inkwizycja jak w Hiszpanii, ale dominikanie, jezuici i parafialni księża w kazaniach i listach popierali tropienie kobiet opętanych. Niektóre parafie trzymały czarne listy podejrzanych, a duchowni udzielali duchowych porad przy torturach. W XVI i XVII wieku ogień zapłonął najmocniej. Polowanie na czarownice stało się społeczną obsesją. W latach 1560–1730 tysiące kobiet w Polsce zostało oskarżonych o rzucanie uroków, sprowadzanie zarazy, zamianę w kota, podróże na sabaty. To zaczęło się zawsze tak samo. Nie było potrzeba sabatu na Łysej Górze. Nie trzeba było widzieć czarciego ogona, ani słyszeć śmiechu nocnych duchów. Czasem wystarczyło, że krowa przestała dawać mleko. Plotka, szept. Złośliwe spojrzenie sąsiadki przez szparę w okiennicy. Ona ma zbyt wiele ziół. Za dobrze zna się na roślinach. Dzieci się jej boją. Krowa przestała dawać mleko. I to wystarczyło, bo w XVII-wiecznej Polsce nie trzeba było dowodów. Wystarczyło, że jedna kobieta była biedniejsza albo zbyt mądra.
albo po prostu samotna. Wezwanie do sądu nie miała adwokata, nie miała nikogo. To proboszcz, który przecież znał się na diable lepiej niż na litości. I burgrabia, który już raz widział kobietę z pieprzykiem w kształcie księżyca. To znak diabła, mówił. Próba wody. Przyprowadzono ją nad staw, ręce związane, nogi także, obwiązano ją sznurem i spuszczono do wody jak kamień. To nie? To znaczy, że woda ją przyjęła, jest niewinna. Pływa, diabeł ją chroni, jest czarownicą. Nie było wyjścia, nie było sprawiedliwości, była woda, był lód, było oskarżenie. Tortury, bo nawet jeśli przetrwała próbę, sąd musiał mieć dowód. Rozciąganie ciała na żelaznym kole, przypalanie ogniem, łamanie kości. Zakładano tak zwane buty czarownic, drewniane buty zakładane na stopy, do których wbijano kliny, miażdżąc powoli kości śródstopia. Ból nie do opisania. A potem, czy przyznajesz się do winy? Z kim zawarłaś pakt? Kto był na sabacie? Czy latałaś na miotle? Wreszcie kobieta mówiła, bo chciała tylko jedno, by to się skończyło. Przyznawała się do wszystkiego, do uroków, do paktów, do lotów nad lasem. Czasem skazywała inne kobiety. Wyrok, nie było apelacji, nie było litości. Sędzia, często duchowny, wstawał i mówił: z woli Boga przez moc świętego sądu skazuję cię na śmierć. Były dwa sposoby: spalenie żywcem, by oczyścić duszę przez ogień, ścięcie mieczem, jeśli wyznała szczerze i okazywała skruchę. A lud patrzył, z dziećmi na rękach, z bochenkiem chleba pod pachą, jakby to było święto, jakby ogień wcale nie śmierdział spalonym ludzkim ciałem. Bo tak to wyglądało. Nie sabat, nie magia, nie wiedźmy z bajek. To sąsiadka, która poskarżyła się, że krowa przestała dawać mleko. Przenieśmy się na Śląsk do XVII wieku, do miasta, które wtedy nosiło nazwę Frankenstein. To nie bajka, nie powieść gotycka, to historia z krwi i kości i z dymu. Dymu unoszącego się z miejskiego stosu. Był rok 1606. We Frankenstein wybuchła zaraza. Ludzie umierali szybko i w męczarniach. W domach zalegała cisza przerwana płaczem i dzwonieniem dzwonów pogrzebowych. A kiedy lęk staje się nie do zniesienia, trzeba znaleźć winnego. Wskazano grabarzy. To oni mieli rzucać zarazę po domach, otwierać ciała zmarłych, smarować drzwi tajemniczą maścią. A potem wskazano kobiety, staruchy, wdowy, znachorki, bo przecież kto inny mógł mieć dostęp do czarów, jeśli nie one. Proces odbył się 20 września 1606 roku. Tortury ujawniły prawdę, a raczej to, co chciano usłyszeć. Oskarżeni zostali uznani za winnych. Kara? Okaleczenie i spalenie na stosie, na oczach tłumu, który chciał nie sprawiedliwości, ale katarzis, oczyszczenia. Chciał dymu, chciał ognia, chciał zemsty. Ale to nie był koniec. 5 października grabarze wśród jęków i łamania kości wskazali kolejnych wspólników. Rzekomi pomocnicy trafili przed sąd, a sąd znowu przemówił ogniem i toporem. Ostatnia egzekucja odbyła się 13 lutego 1607 roku. Łącznie 17 osób straconych. 17 ludzkich istnień. Za zarazę, za panikę, za wiarę w to, że zło ma twarz sąsiadki. Dziś Ząbkowice Śląskie to ciche miasto, ale kiedyś nosiło imię Frankenstein. I jak na Frankenstein przystało, miało swój mroczny mit. Tyle, że nie był to mit, ale prawda. Pomorze Zachodnie. Sydonia von Borg, szlachcianka, która zginęła jak czarownica. Była szlachcianką z potężnego rodu von Borg, inteligentna, dumna, kłótliwa. Gdy w okolicy zaczęli umierać książęta pomorscy, padły oskarżenia, to Sydonia rzuciła klątwę. Torturowana służąca wyznała, że pani von Borg współżyła z diabłem pod postacią kota imieniem Him. Proces ruszył w 1619 roku w Szczecinie. 72 zarzuty, dziesiątki świadków, tortury, przyznanie się do winy. Wyrok, ścięcie mieczem i spalenie ciała. 28 września 1620 roku zginęła jak czarownica. Wiślicz 1688. Jadwigę Mocową oskarżono, bo wspięła się na dach podczas burzy. Przywołała ulewę, mówili wieśniacy. Tortury, wyrok, stos.
do ruchu w 1775. Dziedziczka zachorowała, oskarżono 14 kobiet z okolicy. Tłum domagał się stosu. Przeprowadzono prymitywną próbę wody. 3 kobiety zmarły jeszcze przed egzekucją. Reszta spłonęła. To był ostatni masowy stos w Polsce. Rok później Sejm zabronił sądów o czary. Reszel 1811. Barbara z Dunk, oskarżona o podpalenie miasta. Bez dowodów, mimo protestów została spalona. To była ostatnia czarownica stracona oficjalnie. Procesy to jedno, a życie na wsi to drugie piekło. Znachorka mogła zostać wypędzona tylko dlatego, że miała złe oko. Starą wdowę chłopi mogli związać i wrzucić do jeziora, bez sądu. Wierzono, że czarownice kradną mleko, piją krew dzieci, wzywają myszy, koopulują z diabłem na Łysej Górze. W każdej wsi była baba, której się bano. Czasami wystarczył jeden zły uśmiech, jedno słowo i już była ofiarą. Kościół nie był tylko świadkiem. To kazania, traktaty teologiczne, cytaty z Augustyna i Tomasza były paliwem dla ognia. Malleus Magnificarum, choć powstało w Niemczech, czytane było także przez polskich księży i prawników. Plebani prowadzili listy podejrzanych kobiet, kazania wzywały do oczyszczenia wsi. Według niektórych szacunków w Koronie w latach 1501–1794 przeprowadzono co najmniej 867 procesów o czary, w których oskarżono 1316 osób. Ilu z nich pochłonął ogień? Trudno zliczyć. Niekiedy diabeł przybierał postać kapłana. Nie chodziło o czary, chodziło o majątek, bogactwo. Kościół z największą ochotą konfiskował dobra skazanych wyznawców czarnej magii. Niektóre kobiety oskarżane o czary były zmuszane do zapisywania majątku klasztorowi lub parafii, rzekomo dla zbawienia duszy. Choć nie ma wyroków, które by to potwierdzały, historycy Kościoła wspominali o takich przypadkach. Pod koniec XVIII wieku coś się zmieniło. Biskupi jak Andrzej Załuski zaczęli nawoływać do rozsądku. Niektórzy zakonnicy występowali przeciwko procesom, ale było za późno. Dopiero w 1776 roku Sejm Rzeczypospolitej oficjalnie zakazał karania za czary. Ale w wielu wsiach prawo jeszcze długo nie sięgało. Chałupy, mała wioska rybacka na Kaszubach. Rok 1836. Cisza Bałtyku mieszała się z szeptem ludzi, a w centrum tych szeptów ona, Krystyna Cejnowa, wdowa, samotna, inna. Nie chodziła do kościoła, modliła się po swojemu, miała koty, dużo kotów. I te przeklęte wrony zawsze krążyły wokół jej chaty. Ludzie szeptali, że rzuca uroki, że przez nią chorują dzieci, że mleko w krowach kwaśnieje, a ryby uciekają z sieci. I wtedy przybył on, znachor z Sopotu. Wiedział wszystko, przekonał wszystkich. Czary, tak czary. Czas na próbę wody. Zaciągnęli ją na łódź, na środek zatoki. Wrzucili do lodowatej toni. Jeśli utonie, niewinna. Jeśli wypłynie, czarownica. Wypłynęła. Suknia rozłożyła się na powierzchni wody, Krystyna nie zatonęła, ale nikt nie zadawał sobie tego pytania dlaczego. Dla nich to był dowód. Wyrwali ją z wody, zaciągnęli na brzeg i tam rozprawili się z nią wiosłami, nożami, pięściami. Krystyna Cejnowa, ostatnia czarownica w Polsce, została zlinczowana przez sąsiadów. Nie z rozkazu sądu, nie z woli prawa, z czystego ludowego lęku. Zginęła w wieku 51 lat za to, że była inna. W XIX wieku nie palono już na stosach, ale ogień strachu nadal tlił się w sercach ludzi. To nie była średniowieczna inkwizycja, to była wiejska sprawiedliwość, bez prawa, bez litości. Bo czasem to nie wiedźma była winna, a ci, którzy ją spalili. To nie była tylko historia o czarownicach, to była historia o nas. O tym, jak łatwo boimy się tego, czego nie rozumiemy, jak szybko znajdujemy winnych, gdy coś idzie nie tak. Te kobiety miały twarze, imiona, rodziny. Niektóre znały zioła, inne tylko modlitwy. Niektóre były zbyt mądre, zbyt niezależne, zbyt ciche. A czasem po prostu były w złym miejscu, w złym czasie.
I wystarczyło jedno słowo, jedna sąsiadka, jedna plotka, jedno oskarżenie, już nie było ratunku. Zastanówcie się, czy i dziś nie szukamy czarownic? Nie tych na miotłach, tych innych, niewygodnych, niezrozumiałych. Zostawiam Was z tą myślą. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Jeśli podobają się Wam moje historie, rozważcie wsparcie kanału. 5 zł miesięcznie to niewiele, a dla mnie to ogromne docenienie mojej pracy. Film dedykuję Karolinie Jaroszyk, która niczym muza Clio zainspirowała mnie do stworzenia tego filmu. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że słuchaliście. Do usłyszenia w kolejnej historii.